Zakup nieruchomości w innym kraju, nawet jeśli jest to kraj europejski, gdzie wydawałoby się, że ten porządek prawny będzie podobny jak u nas, może powodować dużo stresu, nieporozumień, nawet w przypadku małych różnic w tym, w jaki sposób kupujemy nieruchomość w naszym kraju, a w jaki sposób odbywa się to w Hiszpanii. Oczywiście zawsze będą niewielkie różnice, jeśli chodzi nawet o podpisywanie aktu notarialnego, jeśli chodzi o treść umowy przedwstępnej, jeśli chodzi o nasze obowiązki podatkowe. Jak wygląda typowy proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii? Zazwyczaj po wybraniu, po znalezieniu naszej wymarzonej nieruchomości podpisujemy krótką umowę rezerwacyjną, która zobowiązuje sprzedającego do usunięcia nieruchomości z rynku, a nas już zobowiązuje w pewien sposób do zakupu tej nieruchomości. Kolejnym krokiem będzie podpisanie tzw. contrato de compraventa privada con entrega de arras. Jest to coś na kształt naszej umowy przedwstępnej z płatą zadatku, zazwyczaj w wysokości około 10%. W tym momencie dobrze by było już rozpocząć procedurę otrzymania tak zwanego numeru NIE, czyli numeru hiszpańskiego identyfikacji podatkowej. Ten numer podatkowy będzie nam potrzebny niezależnie od tego, czy chcemy stać się rezydentami podatkowymi w Hiszpanii, czy tylko zamierzamy zakupić nieruchomość, a mieszkać dalej w naszym kraju. O otrzymaniu numeru NIE lub nawet wcześniej, w zależności od sytuacji, należy otworzyć konto w banku hiszpańskim. Po podpisaniu umowy przedwstępnej zazwyczaj umawiamy się na okres między 30 do 60 dni, aby przygotować podpisanie ostatecznej umowy notarialnej, aktu notarialnego. Będzie to też zależało od tego, czy zamierzamy finansować zakup z kredytu bankowego, czy zamierzamy pokryć całą sumę zakupu z własnych środków. Po podpisaniu tzw. umowy arras, czyli tej umowy przedwstępnej, mamy zazwyczaj między 30 do 60 dni na przygotowanie wszelkich formalności, dokumentów, aby przystąpić do aktu notarialnego i dokonać zakupu ostatecznego nieruchomości w akcie notarialnym. Tutaj zdecydowanie polecałbym liczyć na pomoc lokalnego agenta nieruchomości lub prawnika, który sprawdzi, czy nieruchomość nie ma jakichś wad fizycznych, prawnych, obciążeń, najemców, okupas, tak zwanych okupas. To wszystko należy sprawdzić przed podpisaniem aktu notarialnego zdecydowanie. W momencie podpisywania aktu notarialnego płacimy resztę ceny. Reszta ceny powinna być zapłacona bądź czekiem bankowym, bądź tak zwanym przelewem natychmiastowym poprzez Narodowy Bank Hiszpanii, który pozwala w ciągu 15-20 minut skompletować transakcję tak, aby pieniążki dotarły na konto sprzedającego w momencie podpisywania aktu notarialnego. Także nie płacimy ani dużo wcześniej, ani później. Często klienci pytają się mnie o wpis do księgi wieczystej, który może potrwać nawet 4 do 6 tygodni, ale jest to normalne w momencie podpisania aktu notarialnego, a notariusz ma obowiązek w natychmiastowy sposób wysłania tzw. adnotacji do ksiąg wieczystych, że my zakupujemy taką nieruchomość i już żadna inna osoba nie może zakupić tej nieruchomości po raz drugi oczywiście.